Polska była krajem, który naprawdę zaczynał na surowym korzeniu kulturowym. Kronika Mistrza Wincentego postrzegana była, zaczęła funkcjonować jako kanon wykładu polskiej historii, w związku z czym te kolejne inicjatywy historyczne włączały ją jakoś, modyfikując i tak dalej. Również w rękopisach, na przykład pod walką Lestka z Aleksandrem Macedońskim, pojawia się napis Sic pulchra fabula, tu piękna bajka. W epoce, w której to dzieło powstawało, to jego wiarygodność jako historyka da się nieźle bronić. Trudno inaczej zacząć gawędę o Mistrzu Wincentym jak jakąś taką specjalną metaforą. Powiedziałbym, że Mistrz Wincenty, jego dzieło zjawiły się na horyzoncie polskiej kultury średniowiecznej tak jak jakaś wielka, złota, przepiękna kometa, której nigdy jeszcze do tej pory nie widziano. Jest to jego kronika jest wyjątkowa. On też jest osobą bardzo ciekawą, ale po kolei. Spróbujmy najpierw spojrzeć na Mistrza Wincentego poprzez jego biogram. Krótki biogram, bo niewiele o nim wiemy w gruncie rzeczy, ale jednak trochę możemy o nim powiedzieć. Dwie miejscowości wiodą spór o to, która z tych miejscowości może się uważać za rodzinną, czy taką, z której pochodził Mistrz Wincenty. Mianowicie i tutaj trzeba od razu powiedzieć, że wśród badaczy i znawców przedmiotu również nie ma jakiejś jasności, czy też nie ma jasnego zdania w tej kwestii, skąd pochodził Mistrz Wincenty. Otóż w grę wchodzą dwie miejscowości, albo lokujemy Mistrza Wincentego gdzieś pod Opatowem. Tam są wsie, które Mistrz Wincenty nadawał, przekazał dla cystersów, dla powstającego klasztoru cystersów w Sulejowie. Czerników, Gojców, Okalina, Nikisiałka, która poszła jako uposażenie dla Koprzywnicy. Czyli z jednej strony jest Opatów, z drugiej i miejscowość ta właśnie, z której on by pochodził, to jest Karwów. Druga możliwość, która może zbiera za sobą silniejsze argumenty historyczne, to jest nie tak bardzo odległy od tego Karwowa, o jakieś 50-60 kilometrów na południe, miejscowość bardzo podobnie brzmiąca Kargów. Kargów, który leży w pół drogi między Szydłowem a Stopnicą. I w obu miejscowościach jest ta świadomość, że stamtąd pochodził ten wielki, wybitny nasz intelektualista. W Karwowie, tym pod Opatowem, jest ten kult starszy i może bardziej widoczny. Tam owocował dwoma przynajmniej pomnikami Mistrza Wincentego, fundowanymi już w XX stuleciu. Jest rzeczą zabawną, że to umiejscowienie, to przyczepienie Mistrza Wincentego, umieszczenie go w jakiejś takiej geografii Polski jego czasu, czy jego narodzin, nad tą sprawą ciąży jakieś fatum, bo tak wybitny profesor jak profesor Marian Plezia w wydaniu Kroniki Mistrza Wincentego, wydaniu, które zostało umieszczone w takiej bardzo prestiżowej serii Monumenta Polonii Historica, umieszcza tę miejscowość, właśnie ten Karwów, pod Opatowcem wedle niego, czyli tutaj następuje jakaś pomyłka.
A z kolei pani profesor Brygida Kirbis we swoim polskim wydaniu, w przedmowie do polskiego wydania, też bardzo starannego i opracowanego, stwierdziła, że Kargów, druga miejscowość, jest między Szydłowcem a Stopnicą, czyli tutaj te podobieństwa mylą i zaciemniają nam obraz. Żeby postawić tu już kropkę na D, ale to zawsze jest taki śmieszny smaczek historyczny. W czasopiśmie cysterskim, przynajmniej w streszczeniu artykułu pana Wojciecha Drylicharza, bardzo wybitnego znawcy piśmiennictwa średniowiecznego, również wkradł się błąd i z kolei ten Kargów umieszczono pod Opatowem zamiast Karwowa. Czyli jak widzimy, taki przeciętny adept historyczny, który chce się coś o mistrzu Wincentym dowiedzieć, o jego początkach, no ma tutaj pewne kłopoty. Niewiele wiemy o mistrzu, powiedziałem, ale jednak coś możemy o nim powiedzieć. Wychodzi na światło dzienne czy na scenę historyczną w 1189 roku, kiedy w pewnym dokumencie jest wymieniony jako świadek właśnie Vincentius Scholasticus z dodatkiem magister. I tutaj otwiera się z kolei drugi taki żelazny punkt, który się dyskutuje przy biografii mistrza Wincentego, mianowicie czym był ten magister, jaki to był tytuł, ale na razie wrócimy do biegu jego biogramu. Potem dostrzegamy go jako prepozyta Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu. Prepozytury, która nie była starą instytucją, bo powstała gdzieś na początku 1191 roku i być może mistrz Wincenty obejmował ją już od samego początku. Tu zawsze się dyskutuje, czy to było wygnanie z Krakowa w cudzysłowie, czy nie. Jednak trzeba tutaj stanąć na stanowisku, że to nie było opuszczenie środowiska krakowskiego, że ta prepozytura dawała tutaj mistrzowi Wincentemu również jakby obecność w samym mieście stołecznym. Potem wiemy, że mistrz Wincenty był gorliwym wspomożycielem cystersów. Wspomagał swoimi wsiami, właśnie tymi wspomnianymi na początku, tą Nikisiałką, tym kluczem, można powiedzieć, pod Opatowem. Wspomagał cystersów sulejowskich, Koprzywnice, dołożył się również do uposażenia klasztoru wąchockiego. Wspomógł też fundację klasztoru Bożogrobców w Miechowie. Tutaj w zasadzie moglibyśmy jeszcze jakoś mocniej wejść tutaj w ten temat, ale chyba dla nas najważniejszy jest fakt pewnej życzliwości czy pewnego entuzjazmu mistrza Wincentego dla cystersów. To był wspaniały ruch, niezwykle owocny. W zasadzie, tak na marginesie mówiąc, klasztory cysterskie w zasadzie zmieniły Polskę, sprawiły, że ruch monastyczny w Polsce rzeczywiście zaczął funkcjonować. Cystersi mieli również to do siebie, że poprzez zachowywali świadomość pochodzenia danej filii czy danej instytucji i te grupy, które powstawały, te instytucje, które powstawały tutaj, zachowywały kontakt z macierzą, ale również musiały uczestniczyć w zjazdach kapituły generalnej. Także cystersi, którzy rzeczywiście całym takim płaszczem klasztorów, żeby strawestować tutaj powiedzenie Raula Glabera z początku XI wieku, on mówił o klasztorach benedyktyńskich, ale
My mówimy o cysterskich, które właśnie w tej drugiej połowie XII wieku no, przykryły rzeczywiście całą Europę i w Polsce i w Polsce to zjawisko znalazło swój bardzo dobry wyraz. Także mistrz Wincenty jest tutaj, no, używając takich może niezbyt dobrych, nowoczesnych pojęć, jest bardzo postępowy. Ta mentalność cysterska go inspiruje, jest jej zwolennikiem. Zresztą, uprzedzając tutaj fakty, sam kiedy zostawia, no trudno powiedzieć, że rezygnuje, ale w pewnym sensie tak, zostawia godność biskupa krakowskiego w 1218 roku, to usuwa się, czy przechodzi do klasztoru w Jędrzejowie, zwanym tutaj Morimundem, polskim Morimundem, ze względu na filię tego burgundzkiego, ze względu na to, że Jędrzejów jest filią tego Morimundu burgundzkiego. I tam mistrz Wincenty kończy żywot w 1223 roku. Przeskoczyliśmy tutaj przez jego okres sprawowania godności biskupa krakowskiego, który zaczyna się w 1208 roku, no i kończy się właśnie w tym po dziesięcioleciu w 1218 roku. Mówiono kiedyś, że może Iwo Odrowąż, ten, który nastąpił po nim, bardzo wybitny również biskup i bardzo uczony, miał tutaj jakiś interes, żeby jakby zastąpić mistrza Wincentego na tronie krakowskim, ale jeżeli bliżej przyjrzymy się działaniom i biogramowi Iwona Odrowąża, no to nie ma żadnego tutaj punktu zaczepienia. On był nawet proszony o to, żeby do tego Krakowa powrócić. Można mówić o pewnych układach politycznych, które się zmieniają, które się zmieniły na początku, w tym okresie, na początku XIII wieku, ale tu już wchodzilibyśmy w takie dywagacje niepewne i możemy tylko stwierdzić, że z takich przyczyn dla nas nie bardzo oczywistych, czy nie bardzo do wychwycenia, mistrz Wincenty właśnie oddala się i przechodzi do klasztoru. Czy był tam mnichem, czy rezydentem, też trudno jest mi powiedzieć. Jako biskup no, był osobą czynną, znamy kilka jego dokumentów, właśnie wspomagał fundację, szafował swoimi dobrami też, czyli był mocno zaangażowany. Był oczywiście tutaj zwolennikiem sam bardzo wielkim Kazimierza Sprawiedliwego, w związku z czym później już był związany z osobą syna swojego ulubionego władcy Leszka Białego. To o nim wiemy. Występował na wiecach w Bożykowej, w Mąkolnie, ale znowu nie będziemy chodzić tutaj w szczegółową historię. Ja chciałbym przypomnieć tylko, czy wskazać jedną datę bardzo ważną, która w jakiś sposób będzie korespondowała potem z naszymi opowieściami o samym dziele mistrza Wincentego. Mianowicie chciałbym powiedzieć o tym, że w 1215 jedzie do Rzymu na Sobór IV Laterański i to jest rzecz ważna, którą na razie zostawiam na boku. Kiedy mistrz Wincenty pisał? Jeszcze może warto powiedzieć o tych kłopotach z samym imieniem. Kadłubek brzmi dziwnie nawet i dla nas. Warto powiedzieć, że tym synem Kadłuba, bo na początku jego ten patronimik funkcjonował nie w zdrobniałej formie. Do tego przyczynił się sam Długosz, który zrobił z tego kadłuba kadłubka, ale ten patronimik, który występuje chyba po raz pierwszy na początku XIV wieku w kronice
krakowskiej z początku XIV wieku, z pierwszego dwudziestolecia XIV wieku, w tak zwanej Kronice Dzierzwy, jest połączony z nim w taki sposób Vincentius Cadlub-Conis, czyli takie przedstawienie z ojca również, z imienia ojca, czyli Wincenty, syn Kadłuba, Kadlubonis, czyli Kadłuba, potem Kadłubka, Cadlub-Conis robi Długosz, a później kolejny wielki intelektualista XV-wieczny, Sędziwój Szczechła, jakby rezygnuje z tego, czy znosi to patronimiczne przyporządkowanie, tylko mówi już o Wincentym Kadłubku, czyli tak jakby to była taki cognomen, czyli przydomek, nie pokazanie tego imienia ojca. No, jak widzimy, jest to postać tajemnicza w tym sensie. Nie możemy się dobrać tutaj lepiej do tego, skąd ten kadłub się przy imieniu pojawił. Wiemy tyle, że wcześniej mistrz Wincenty funkcjonował bez tego dodatku, takiego czy innego, i prawdopodobnie jest to wynik jakichś spekulacji, które być może powstały na podstawie doszukiwania się czy szukania rodu mistrza Wincentego, czy nawet rodziny, ściślej mówiąc. Zresztą tę rodzinę wynaleziono mu, że tak powiem, zrobił to Długosz, który poprzez fakt, że jedna z wsi, którą dysponował mistrz Wincenty, była w jego czasie, część tej wsi była zasiedziała przez ród, który się pieczętował porajem, czyli był Różycami, to też właśnie podrzucił per analogia jakaś, przez jakąś osadniczą analogię przerzucił ten herb na mistrza Wincentego, no, o którym były podejrzenia, że właśnie ten kadłub, ten patronimik mógł wskazywać na nieszlacheckie pochodzenie, ale nie wiem, czy to jest domysł słuszny, bo przecież rody szlacheckie miały bardzo dziwne i jeszcze mniej sympatyczne przydomki czy imiona. Także przygotowaliśmy jakby przejście do tego, żeby zająć się tym, z czego mistrz Wincenty zasłynął i słynie do dzisiaj i za co go tak wszyscy szanujemy i wielbimy. Ja tutaj do mistrza Wincentego za Kronikę Polską mam cały czas żywe uczucia wdzięczności. Otóż Kronika Polska mistrza Wincentego, też tytuł jest dość umowny, nie będziemy wchodzić dlaczego, jest niezwykle skomplikowanym utworem. Nie tylko biorąc pod uwagę treści, które są tam pomieszczone, ale również ze względu na niezwykle misterną konstrukcję tej kroniki, zwłaszcza założeń takiej ramy, powiedziałbym, koncepcyjnej, która ogarnia ten nurt historii przedstawianej przez mistrza Wincentego. Już same te moje słowa brzmią tajemniczo, ale zobaczymy, na czym to będzie polegało bliżej. Chciałbym powiedzieć, że sama ta konstrukcja bardzo skomplikowana już sprawiała bardzo wiele kłopotów średniowiecznym czytelnikom. Oni uważali, że kadłubek jest w gruncie rzeczy, czy mistrz Wincenty, zostawmy tego kadłubka, jest autorem tylko 4. księgi, którą relacjonuje jak gdyby od siebie. Natomiast pierwsze 3 księgi to są księgi w pewnym sensie autorstwa tych dyskutantów 2, których powołał do życia mistrz Wincenty jako relatorów, jako opowiadaczy polskiej i historii powszechnej, czyli arcybiskupa Jana i biskupa krakowskiego Mateusza. Na czym polega wyjątkowość tej kroniki?
za chwilę o tym, ponieważ trzeba teraz rzut oka zrobić na sytuację, w której ta kronika się pojawia. Otóż w gruncie rzeczy, no, to nie jest wstyd powiedzieć, tu robię taki otwieram pewien nawias, bo Polska była krajem, który naprawdę zaczynał na surowym korzeniu kulturowym, bez wielkich wzorców kulturowych, jakichś inicjatyw państwowo-kulturowych wcześniejszych. Rzeczywiście, tak, ten 900, powiedzmy 50 czy tam 60 z chrztem, to jest początek tego bardzo niezależnego w gruncie rzeczy i montowanego własnymi rękami tworu, czyli mistrz Wincenty działał w olbrzymiej pustce kulturowej. No, co kot napłakał tych klasztorów benedyktyńskich. Mamy świadectwo Galla Anonima, który tutaj przyjeżdża do Polski gdzieś tam, nie wiadomo czy z Włoch. Ja bym raczej jednak mimo wszystko obstawiał tutaj, mówiąc językiem zakładów sportowych, obstawiałbym, krótko mówiąc, Francję. Przyjeżdża Gall i co on widzi? On mówi cały czas las, 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 las. Kilku biskupów, z którymi możemy rozmawiać. I to w gruncie rzeczy była również jakby sytuacja, w której musiał się odnajdywać mistrz Wincenty. Co on miał, żeby podjąć pracę pisania historii kraju, historii swojej ojczyzny, instytucji i dynastii przecież. No więc miał kronikę Galla, która jest kroniką no, par excellence, czy przede wszystkim kroniką rodu Gnieźnieńskiego, który tę Polskę stworzył. Czyli jest to opowieść o pierwszych piastach z tym dodatkiem właśnie tych władców, których historyczności nie możemy łapać źródłowo, mianowicie synów czy pokolenia wychodzących od Piasta, czyli Siemowita, Lestka i Siemomysła. Więc Gall koncentruje się przede wszystkim na Bolesławie Krzywoustym. Większa część jego kroniki opowiada o dziejach tego księcia. Także ta partia wcześniejsza jest jakoś odrobiona, ale mimo wszystko to nie jest wiele. Co ma jeszcze do dyspozycji mistrz Wincenty? No, prawie nic poza tym. Ma jakieś roczniki. No ale to są bardzo ubogie zapiski rocznikarskie, które nie wiemy zresztą jakim zasobem, czy w jakim kształcie te roczniki u schyłku XII czy na początku XIII wieku były. Możemy domniemywać, że to jest ten nurt rocznikarski, który potem zmaterializował się w tak zwanym roczniku kapitulnym krakowskim. Może coś tam jeszcze więcej. Nie wiem. To wszystko. To jest pierwsza sprawa, czyli mamy do czynienia z przedsięwzięciem, no gdyby to porównać do takiej dzisiejszej sytuacji, to jest tak, jakby chłopak, który robi karierę kulturową, zaczął myśleć o stworzeniu sobie mieszkania wedle wyższych wzorów. To znaczy jakiś obraz chciałby kupić, jakieś meble, jakiś samochód, chciałby być godny, kulturowo zauważany i poważany i tak dalej. To jest ta sama sytuacja. On musi wywiązać się jakoś z tego. W takiej sytuacji był mistrz Wincenty. Ta sytuacja nie była zresztą, powiedziałbym, czymś wyjątkowym w tej nowej Europie. No, nie porównuję tutaj Czechów, bo oni jednak mają kronikę Krystiana. Krystian był członkiem dynastii Przemyślidów z końca X wieku. No jest to wspaniała kroniczka, już taka mała, ale jest. No ale mają tam jeszcze żywoty świętego Wacława też z połowy X wieku. Oni mieli flirt jeszcze z tą kulturą postmetodiańską, tak krótko byśmy powiedzieli, w tym starocerkiewnosłowiańskim też się zetchnęli i czerpali z tego kręgu. No ale
Skandynawia jest tutaj dobrym przykładem. Norwegia operuje takimi współczesnymi, Dania, Szwecja. To sytuacje są podobne. Niby coś się wcześniej działo, ale w gruncie rzeczy historycznie głęboko nie można wejść. Również ci historycy, którzy stają przed problemem naświetlenia tej swojej przeszłości, no są w kropce. Jak to zrobić? Ale powstaje w przypadku mistrza Wincentego jest jeszcze jeden szkopuł, którego my dzisiaj jakby nie dostrzegamy. Mianowicie Gal Anonim spisywał tradycję gnieźnieńską, wielkopolską. My patrzymy na Polskę dzisiaj całościowo, ale były dwie Polski. Ta południowa, mniejsza, chociaż ona była całkiem spora, mniejsza w stosunku do tej wielkopolskiej, tej, która dała państwo. Prawdopodobnie Kraków miał swoją tradycję, nawet nieprawdopodobnie, na pewno tam był jakiś ośrodek, który skupiał władzę i obejmował jakieś terytorium. Czyli nie dość, że mamy brak tych źródeł, to jeszcze mamy patriotę tutaj, no mimo że mistrz Wincenty, no powiedzmy, nawet między tym Kargowem na północ od Stopnicy i tym Karwowem pod Opatowem, no to jednak jest ziemia sandomierska, wiślicka, no ale powiedzmy ciąży do Krakowa. Zróbmy z niego patriotę krakowskiego, bo zasłużył na to. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, że mistrz Wincenty musi się jakoś ustosunkować do tej tradycji gnieźnieńskiej, musi ją jakoś potraktować. Ta historia Polski musi być jakoś przez niego pomyślana. I może, żeby załatwić ten problem od razu, to powiem, że mistrz Wincenty włączył historię gnieźnieńską jako jeden z segmentów wielkiej historii krakowskiej, historii prawdziwego, w cudzysłowie, państwa polskiego, wcześniejszego od Popiela. Popiel pojawia się od Piasta i Popiela. Oni pojawiają się gdzieś już tam daleko, w gąszczach, w głębi polskiej historii i są tylko właśnie takim drobnym, no może nie drobnym, ale późniejszym segmentem tej historii. Z tym miał również kłopoty Długosz, który no, nie chciał, żeby Gniezno zostało tak jakby w stosunku do Krakowa pomniejszone. Czyli to, czym rozpoczął kronikę, to jest wielki rozdział historii powstania Królestwa Polskiego, państwa polskiego, ale w Krakowie. I do takiego zadania mistrz Wincenty no, nie mógł mieć żadnych wiadomości. Poza, mówię, pisanych, czy takich, o których byśmy jakoś słyszeli, czy jakoś byśmy do nich mogli docierać. I teraz, co on robi, postawiony w takiej sytuacji? No robi zupełnie jakąś niesłychane salto mortale. To jest niesłychana pomysłowość, ale może nie pomysłowość, tylko uczoność właśnie, bo nie chcę, żebyście Państwo sądzili, że mistrz Wincenty tak sobie zmyśla i bierze, co mu tam wygodnie, bo ma takie rzeczy do rozwiązania. Otóż on posłużył się dziełem Platona, tak, Platon jako współzałożyciel polskiej historii. Jedynym łacińskim dziełem, które funkcjonowało Platona w tym czasie, które funkcjonowało właśnie w tym XII wieku i które było dostępne mistrzowi Wincentemu, szukam właściwego słowa, odbudował sytuację, która stanęła w swoim czasie, tak jak to przedstawia Platon, przed Grekami. Otóż Grecy, Ateńczycy nie bardzo wiedzieli, jak wielkie było ich państwo wcześniej, jak wielką mieli historię, w ogóle nie wiedzieli, jaką mieli historię. Żyli w całkowitej nieświadomości tej swojej
jakby zapomnianej wielkości i przeszłości. Odsłonięcie czy przywołanie tej starej, wielkiej przeszłości, tego dziedzictwa Ateńczyków odbywa się w ten sposób, że u Sokratesa odbywa się uczta i dyskutowano o najlepszym urządzeniu państwowym. Tak jakby najlepiej urządzić Ateny jako wspólnotę. I następnego dnia Sokrates swoim współbiesiadnikom, bo to się odbywa przy okazji jakiejś uczty czy na uczcie, zadaje im, żeby pomyśleć o tej sprawie i spotykają się już gdzie indziej u Timaiosa i wtedy znowu wstaje ten problem urządzenia i historii, urządzenia ustrojowego i historii Aten i jeden z tych ucztujących i dyskutujących, mianowicie Krytiasz młodszy, mówi: ja przypominam sobie, bo mój pradziadek był przyjacielem Solona, a Solon pojechał do Egiptu i tam kapłani egipscy opowiedzieli mu, że Ateńczycy to są w zasadzie dzisiejsi, chodierni, jak dzieci. Oni niczego nie wiedzą. Natomiast Egipcjanie, którzy mieli pismo, zapisali najstarsze dzieje i również zapisali dzieje, znane są im dzieje, tym kapłanom, tej warstwie takiej intelektualnej, znane są dzieje Aten. Opowiedzieli Solonowi o Atlantydzie, o wielkim wysiłku ateńskim, który doprowadził, że oni pokonali to wielkie królestwo Atlantydy, które zawładnęło całym ówczesnym światem starożytnym i że byli tak wspaniałymi żołnierzami i tak dalej, i tak dalej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że właśnie ta opowieść Solona została również przedstawiona pradziadowi tego Krytiasza młodszego, potem jego dziadkowi, Krytiaszowi starszemu, a potem od tego dziadka, jako 10-letni szkrab, słyszał tę historię Krytiasz, czyli Krytiasz młodszy, i opowiada ją. I opowiada, i okazuje się, że to, co oni wymyślili, co Sokrates wymyślił teoretycznie o ustroju Aten, to samo Solon dowiedział się o ustroju ateńskim od tych egipskich kapłanów. No nie znał wymiaru historycznego, ale tym samym właśnie teraz Krytiasz, mówiąc: przypominam sobie tę rozmowę, zrelacjonował tę historię. Czyli co zrobił Platon? Platon zrobił jakby taką grę, czy może nie grę, tylko pokazał możliwości zapamiętywania czy przechodzenia, utrwalania historii drogą ustną poprzez następujące po sobie pokolenia. I pokazał, że jest możliwe zapamiętywanie. Nawet ten Krytiasz młodszy, czy o tym Krytiaszu młodszym powiedziano, że jak człowiek jest młody, to dobrze zapamiętuje, ma taką mocną siłę zapamiętywania, czyli weryfikuje się to, co tym ustnym kanałem zostało przekazane. Mimo że pismo odgrywa bardzo istotną rolę tutaj przy tym zapamiętywaniu tradycji, i ono jest ważne, to jednak Platon nie wyklucza tego, że również słowo żywe, tradycja może równolegle przekazywać te dzieje, zwłaszcza najstarsze, te cnoty. I mistrz Wincenty, widząc, może inaczej, nie widząc, on znalazł klucz do dziejów, najstarszych dziejów polskich, może nie najstarszych nawet, do w ogóle jakichkolwiek dziejów polskich, bo chciał napisać te dzieje tak, jak one wedle niego, wedle standardów historii tego XII-XIII wieku powinny wyglądać.
i znalazł tę sztafetę, czy odczytał tę sztafetę międzypokoleniową i zastosował ją w swojej kronice. Mianowicie narratorami, opowiadaczami polskiej historii uczynił dwóch starców, trzeba powiedzieć, dwóch starych biskupów, którzy gdzieś zmarli w 60, z grubsza rzecz biorąc, to nie jest istotne, w 60 latach XII wieku, czyli mniej więcej kiedy on się rodził albo był jeszcze małym chłopcem. Powołując się na autorytet starca i znawcy przeszłości, ale w przypadku najstarszych dziejów oni uruchamiają jeszcze jedną taką sondę w przeszłość, mianowicie pewnego starego, długo żyjącego człowieka, który im z kolei opowiadał, jak to było na początku Polski. Jak to było na początku, jak oni mówią, tutaj, tego kraju, tego ludu, który tutaj siedzi, bo on, ten wedle mistrza Wincentego, ci właśnie Polacy tu, gdzie jest Kraków i okolice, siedzieli od zawsze. Czyli mistrz Wincenty, czy jakaś maska, czy jakiś taki awatar mistrza Wincentego jest tylko takim młodym, jak to nazwano, pisarzem, czy rachmistrzem historii Rzeczpospolitej. On przysłuchuje się tym rozmowom i spisuje te rozmowy. Tak, mówię o tym koncepcie właśnie ustawienia tego wykładu historycznego, a ten Mateusz i Jan opowiadają historię i posiłkują się jeszcze tym pokoleniem wstecz. Jak powstaje tutaj ta najdawniejsza wizja Polski? Ona powstaje również za pomocą tekstu czy przekazu tak zwanego wyciągu czy epitomę Pompejusza Trogusa, historyka gallo-rzymskiego z I wieku naszej ery, który to skrót podał czy sporządził Marek Junianus Justynus, zwany Justynem, i ten Justyn właśnie skrócił, dał taki krótki koncept, opracowanie tej historii świata starożytnego, która wyszła spod pióra Pompejusza Trogusa, i tam buszował najbardziej mistrz Wincenty i wyciągał wszystkie te fragmenty, które wydawały mu się, że mogą być pomocne w budowaniu polskiej historii. I łącząc właśnie te doświadczenia, powiedzmy, ateńskie, i łącząc to, co napisano u tego Justyna, sporządził taką wizję, że Polacy, tak jak inne starożytne imperia, walczyli tylko dla sławy. Nie walczyli z sąsiadami, nie walczyli po to, żeby zabierać, łupić czy poszerzać terytorialnie kraj, tylko żeby ćwiczyć cnotę. Tak jest napisane o najstarszych imperiach egipskim, scytyjskim u właśnie Justyna. A jednocześnie tym elementem zaczerpniętym z Timaiosa Platona było to, że Atlantyda zamienia się tutaj jakby w walki Polaków z Duńczykami i z wyspami duńskimi. Tak to jest określone. Danomarchicas insules, czyli te wyspy duńskie. Czyli sam ten początek startuje właśnie skombinowany w ten sposób. Zaraz potem powiem, jak uruchomił dalej tę historię, ale jeszcze tylko tutaj dodam, że Kadłubek jest świadomy, że on dokonuje tu pewnego metodologicznego rozstrzygnięcia, metodologicznego chwytu. I mówi tak: wydawałoby się, że ta polska historia jest zapomniana, odeszła, że nie wiemy, jest nam nieznana, ale jednak ona przebija przez zasłonę, przez chmury, które ją zasłaniają, i te virtutes, te cnoty Polaków dochodzą.
one nie zostały spisane na pergaminie, ale one trwają, właśnie trwają jakby w pamięci, w przekazie międzypokoleniowym i w ten sposób mistrz Wincenty mówi: i tak dlatego mam prawo opowiadać tę historię Polski i dlatego pokazują się ci starcy, godni biskupi, którzy tę historię relacjonują jako jedni ze świadków tej wielkiej naszej historii. Jest to dość niespotykany zupełnie chwyt. Zawsze historycy narzekali, mówili: nie mamy źródeł, nie mamy tego, nie pisano wiele, w związku z tym wszystko przepadło w zapomnienie. A on mówi: nie, przepadło, ale nie do końca. To wyjdzie. Właśnie ten Platon, Timaios i ten Krytiasz to są klucze do tej najstarszej polskiej historii. Ta historia startuje, ten rozbieg mocny tej historii zaczyna się gdzieś koło, Kadłubek tego nie powiedział wprost, ale gdzieś tak mówimy około 400 przed naszą erą, kiedy on synchronizuje dzieje polskie, te rozpoczynające się dzieje polskie z tym wylewem Gallów, którzy atakują Grecję, idą na Rzym, zajmują Kapitol, czyli to jest tak na przełomie IV-V wieku przed naszą erą. I też on nie wymyślił tego tak sobie strykając, tylko znalazł u Justyna taki fragment, w którym mówił, że Gallowie osiedlili się również w Panonii. No więc mistrz Wincenty mówi: w Panonii, a to byli blisko nas. A nie jest możliwe, żeby takie dwa wspaniałe tygrysy nie starły się w walkach. Tak właśnie Jan komentuje, o ile pamiętam, właśnie tę sytuację. Czyli Polacy wychodzą już na taką prostą, walcząc z Galami, przeciwstawiając się Gallom. Mieli duże sukcesy i zakładają pierwsze państwo na terenach podbitych przez Gallów i przez nich samych, na pożyńskich terenach. Oni jakoś tak na tych Gallów naciskają, że to, co oni zdobyli, to się dzielą, co Polacy tam zdobyli, to mają, i pokazuje, co dostali Polacy. To jest zakreślone niezwykle imperialnie, ale chcę zwrócić uwagę, że ten pomysł pierwszego państwa polskiego, które zostało zbudowane na terenach porzymskich, gdzieś w takim bliżej nieokreślonym miejscu, ale wskazywałbym na Karyntię, no bo tam ten styk rzeczywiście się dokonał, tej szybkiej państwowości, nie styk, ale ten błysk szybkiej państwowości Karantanów na porzymskich terenach tutaj w Karyntii. I również mistrz Wincenty daje do zrozumienia, że Karyntia jest ważna tutaj. On nie mówi, że to państwo powstało w Karyntii, ale mówi, że jak z tego państwa wracał, nie wiadomo dokąd, ale skutek jest taki, że ten Gracchus znajduje się w Krakowie, to wracał z Karyntii. Gracchus rediens de Carynthia. Grak wracający z Karyntii. Ale ten Gracchus wraca, czy jedzie, czy posuwa się w tym kierunku Krakowa, w tym momencie, kiedy to państwo polskie utworzone na tych terenach porzymskich upada. Bo oni zgnuśnieli pod wpływem rzymskich obyczajów, podstępnie wytłukli ich miejscowi, którzy się tam odrodzili i tak dalej, i tak dalej. Ale ta pierwsza nieudana inicjatywa jest fantastyczna, bo ten Gracchus naznaczony tym przybywaniem z Karyntii, no znaczy ten ślad taki jakby chęć pokazania, ale mistrz Wincenty wie, że niemożliwą do pokazania Polski tutaj w ramach tego imperium, czy na jego gruzach jakoś. No i tu już dalej historia idzie wartko. Gracchus, czyli Krak, zakłada Kraków, pozwala się wybrać. Tutaj też są różnego... Mistrz Wincenty formułuje, czy buduje tę postać Kraka z różnych, również antycznych
autorytetów. Nie będę o tym szerzej mówił, ale bo bardziej mnie ciekawi to, że wykorzystuje, jak gdyby podrasowuje tymi wszystkimi zapożyczeniami, czy tam z Arystotelesa, z Seneki, czy tam właśnie z Platona, czy z innych jeszcze przekazów, podrasowując te obrazy wczesnej państwowości polskiej i tych władców, w gruncie rzeczy uruchamia olbrzymi cykl podań krakowskich. No tak można je nazwać, te krakowskie. Czy nie wiemy, na ile mistrz Wincenty był zupełnie wielkim innowatorem, co wziął, co dodał, czy jak to ukształtował, ale na pewno korzystał z pewnej tkanki już istniejącej i stąd pojawiła się Wanda i pojawili się jeszcze Lestkowie, pojawił się również zły Pompiliusz, dobry Pompiliusz, przepraszam, zły to już był u Galla, i w ten sposób odmalował ten początek na podstawie tych, no powiedzmy, krakowskich przekazów, który dosztukował do tych wątków gnieźnieńskich, ale przejście z Krakowa do Gniezna jest prawie jest niezauważalne w gruncie rzeczy dla czytelnika, czyli te dzieje krakowskie przechodzą potem w te gnieźnieńskie. Ale zatrzymajmy się jeszcze tutaj na tym Gracchusie. Gracchus ustanawia smoka, oczywiście tutaj jeszcze trzeba przypomnieć bardzo ważnego. Gracchus ustanawia prawa, powołuje Kraków, powołuje jako miasto Kraków i oczywiście można mówić, że te cegiełki są czasami antyczne, z których buduje, czyli są to jakieś pomoce, które przy tworzeniu obrazu Graccha i jego działalności mistrz Wincenty czerpie ze źródeł starożytnych, takie krótko nazwijmy, to mimo wszystko on pracuje również w ramach pewnego mitu, ja bym powiedział indoeuropejskiego, takiego prawodawcy, Herosa, który nadaje prawa i tworzy wspólnotę. I to jest bardzo widoczne, to właśnie nadanie prawa i ukonstytuowanie miasta. Ukonstytuowanie miasta na zwycięstwie nad smokiem. To tak trzeba widzieć. Ten smok, który się tam pojawia, który na pewno też był komentowany na miejscu, w tym środowisku ta grota na pewno wtedy była, jak i była później. I zwycięstwo nad smokiem powoduje, że ten chaos, zresztą ten chaos prymordialny, że tak brzydko powiem, czyli ten początkowy chaos natury zostaje obezwładniony i jakby na zwycięstwie smoka powstaje układ już cywilizacyjny, układ taki ustrojowy, powstaje stolica, główne miasto i prawo, czyli ten Krak jest takim bohaterem dającym prawo, tak jak wielu innych. Nie mam czasu już tutaj, żeby mówić o innych. Ciekawa jest również postać Wandy, ale sądzę, że nie miałbym już czasu, żeby tutaj omówić tę postać, właśnie takiej postać kobiety, która jest w stanie obezwładnić armię. Jest to stary wątek jakby konfrontacji takiej grupy militarnej z grupą, no powiedziałbym, krótko ją charakteryzując, miękką. To są albo społeczności wieśniacze, nierycerskie, albo właśnie kobiety, dzieci, starcy i są odpowiednie mity, które regulują tutaj te kontakty. W każdym razie jest tak, że ta grupa militarna nie może wziąć nigdy góry nad tą słabszą, w cudzysłowie, tą produkującą, tą chłopską czy kobiecą częścią społeczności. To odzwierciedla się też w takim micie między Asami i Wanami, odzwierciedla również w micie czeskim między chłopcami, między junakami a dziewczętami, ale tyle o tym. Chciałbym powiedzieć, że mistrz Wincenty więc wykreował nam całkiem niezłą historię, nawet ją wydatował. Nie ma tam dat, ale poprzez fakt, że polskie dzieje
zestawiane są z dziejami starożytnymi, można się zorientować, jak ta polska historia się rozwija. A więc mamy tego Gracchusa na wysokości gdzieś tam czwartego, może trochę później, ale IV-V wieku. Mamy później Lestka, który walczył z Aleksandrem Macedońskim. To też jest bardzo ciekawa postać. Ten Lestek też nie wziął się, ten Lestek I, nie wziął się znikąd. Jest to tak zwany bohater, którego określa się mianem trickstera, czyli bohater, który dzięki pomysłowości albo cunning craftsman, czyli taki przebiegły rzemieślnik, który dzięki, tak jak Wieland skandynawski, który dzięki intelektowi, umiejętnościom takim zrobienia czegoś, zrobienia pewnych machinacji, wychodzi z najbardziej trudnych opresji. Ten Lestek pokonuje Aleksandra Macedońskiego, robiąc atrapy wojska i tak dalej, i tak dalej. To nie będziemy tutaj w to wchodzili, ale mamy Aleksandra Macedońskiego, później kolejny Lestek III z kolei walczy z Juliuszem Cezarem, także zbliżamy się tutaj do początku, już do przełomu R, i ten Lestek rzeczywiście, ten Lestek III panuje wtedy, kiedy rodzi się Chrystus, czyli ta polska historia jest jakoś zakotwiczona w tej historii powszechnej. Ale zostawiamy teraz mistrza Wincentego i musimy przejść do kroniki Dzierżwy z początku XIV wieku, która to kronika właśnie wyposaża kronikę mistrza Wincentego w daty, skraca ten wykład, wyrzuca te egzempla powszechnodziejowe, ten wątek polski biegnie znacznie lepiej i zaopatruje kronikę mistrza Wincentego w część, która z punktu widzenia średniowiecznych była nieodzowna, czy bardzo pożądana, czy może wręcz niezbędna. Trzeba było pokazać miejsce ludu w perspektywie biblijnej. Miejsce ludu w perspektywie, jak gdyby w perspektywie po potopie, mówiąc najbardziej krótko, czyli pokazać, jak ten lud, który tworzy historię, odnajduje się wśród tych, które na równinie Senar, gdy budowano wieżę Babel i doszło do pomieszania języków, wykluły się te 72 ludy, które zasiedliły, nie dały, tylko zasiedliły później tą ekumenę, zasiedliły Europę i dalej. Na początku XIV wieku ta kronika podlega takiej wyraźnej obróbce i Dzierżwa, który pracował gdzieś tam przed 1320 rokiem, tak, nie wiemy, czy on tak miał na imię, Dzierżwa, cognominatus Dzierżwa, tak się przyjęło, być może związany z Franciszkanami, może z dworem, trudno powiedzieć, dorabia tutaj część wstępną i pokazuje genealogię biblijną Polaków. Ale żeby jeszcze jakby wzmocnić wydźwięk tego, co przedstawiał mistrz Wincenty, dorzucił w tej genealogii Polaków od Jafeta, czyli tej europejskie ludy powinny pochodzić od Jafeta i powinny się wykazać tą właśnie parantellą, pokazał, jak idzie ta parantella, a w dalszym ciągu to wszystko dochodząc do tego Graccha, jak gdyby budując nowy segment między Grachem, Krakiem, a właśnie Jafetem, czyli sytuacją tuż po potopie. W tej końcowej części, bo tam jest jakiś Jawan, oczywiście jest Jafet, potem Jawan, którego myśmy mieli nazywać Iwanem, spolszcza tę postać, czy pokazuje jakieś polskie wcielenie, w cudzysłowie, idzie dalej i wprowadza również bohaterów trojańskich, bo bardzo jakby taką ważną legitymacją przynależności do wyżej cywilizowanych ludów w Europie było przyznanie się do pochodzenia od Trojan. Także mamy tam Anchizesa, mamy
czyli ojca Eneasza, mamy również królów rzymskich, mamy Numę Pompiliusza i potem w samym tym połączeniu Kraka z tym wywodem, który idzie od Jafeta, pojawia się niejaki Wandalus. On skombinował tutaj z tą biblijno-trojańską genealogią również taką germańską tablicę ludów i wybrał pewien fragment właśnie z Wandalem, ponieważ Polacy już w X wieku nazywani byli właśnie, czy utożsamiani byli z plemieniem Wandalów. To jest inna historia i inna opowieść. Także jak widzimy, Dzierżwa dorobił to, co powinno, dorobił, no, w perspektywie było zjednoczenie Polski, ta Polska się jakoś odradzała, więc ta kronika była taką wizytówką elegancką tej aspiracji tej wspólnoty i tego państwa do tych najlepszych ludów Europy o pochodzeniu trojańskim, od Jafeta, a jednocześnie wandalicką i z taką długą, starożytną przeszłością. Wprowadził też daty. Wydatował właśnie tego Kraka, wydatował na czasy na czasy Asfera, czyli Xerxesa I, to jest właśnie gdzieś tam koło 400 przed naszą erą. Wydatował również, odnosząc się do Aleksandra Macedońskiego, powiedział, że ten Gracchus jakieś 100 lat przed Aleksandrem Macedońskim. Potem wskazał właśnie tę datę narodzin Chrystusa, którą połączył z tym Lestkiem III i Pompiliuszem Dobrym, czyli jakby unowocześnił i jednocześnie jakby nadał bardziej naukowy i bardziej taki historycznie pełny poprzez te daty, poprzez wzmocnienie pewnych historycznych koneksji, nadał ten kształt kronice. Kronika, krótko mówiąc, już nie będziemy mówić więcej o kronice mistrza Wincentego, bo znowu byśmy gdzieś tam wpadli w jakąś otchłań tematyczną. Powiem, że kronika mistrza Wincentego dała nie tylko efekt taki, że powstała kronika Dzierżwy, która była jej takim, no powiedziałbym, może nie lepszym, ale sprawnie ją odnowił w jakimś sensie, sprawnym takim odpryskiem, sprawnym utworem, który od tej kroniki się wywodził. Wcześniej w historiografii śląskiej powstaje też kronika polska, czy polsko-śląska, czy śląska kronika polska, pisana na Śląsku, niejakiego Engelberta, opata Mogiły, potem Byszewa, tutaj pod Bydgoszczą opata klasztorów cysterskich, który również swe dzieje oparł na tym trzonie kroniki mistrza Wincentego. Zresztą kronika mistrza Wincentego postrzegana była, zaczęła funkcjonować jako kanon wykładu polskiej historii, w związku z czym te kolejne inicjatywy historyczne no, włączały ją jakoś, modyfikując i tak dalej. Następna kronika książąt polskich, koniec 80. lata XIV wieku, też śląska, Piotra z Byczyny, też jest w zasadzie wszędzie widać słowa i sytuacje coraz bardziej może przekształcane, coraz bardziej cenzurowane w cudzysłowie, że skracane czy rozbudowywane, ale cały czas ona jest obecna również i w tym dziele. I teraz dochodzimy do wieku XV i tutaj następuje, ja bym powiedział, taki w gruncie rzeczy jakby równoległy wzlot tej kroniki, ostatni taki może wielki wzlot tej kroniki i jednocześnie jakiś taki również widoczny upadek autorytetu tej kroniki. Otóż w 30 latach XV wieku ta kronika została wzięta na warsztat przez profesora krakowskiego Jana z Dąbrówki, czy Jana Dąbrówkę, który napisał komentarz do tej kroniki.
komentował w sposób bardzo średniowieczny. Zresztą w tej kronice dostrzegano olbrzymie pokłady materiału retorycznego. Traktowano ją również jako dzieło retoryczne, więc on nie tylko odnosił się do jakichś wypadków, postaci historycznych, ale komentował tę moralistykę, te chwyty retoryczne, sposoby wysławiania się mistrza Wincentego. W każdym razie ten komentarz, który został obudowany jeszcze innymi historycznymi jakby przekazami, innymi autorytetami historycznymi, które tu powstały, również mocno kroniką Dzierżwy, również, ale kroniką wielkopolską, bo jeszcze chciałbym powiedzieć, że po tej kronice Dzierżwy jakby skorzystał z tej kroniki kronikarz wielkopolski, Jan Koszczankowa najpewniej, czyli po połowie XIV wieku, który w sposób swoisty właśnie jakby napisał taką gnieźnieńską wersję. Jeżeli Dzierżwa jest krakowską, taką powtórzeniem krakowskiej wersji historii, to tamten kronikarz wielkopolski starał się przenieść ten akcent na Gniezno, na historię państwa gnieźnieńskiego i dynastii Piastów i włączał również nowe poglądy, Jan Koszczankowa, nowe poglądy i nowe koncepcje historyczne, i ta kronika również weszła w pole widzenia Jana Dąbrówki. Także Jan Dąbrówka nie tylko napisał ten komentarz, który uprzystępnił kronikę, uczynił z niej pewną taką księgę do studiowania, jeszcze lepszą, ale doprowadził w 1449 roku, że na jednej z katedr, na katedrze właśnie retoryki Fundacji niejakiego Tomasza, chyba Tomasza Nowka, dochodzi do czytania tej kroniki i jakby wykładania tej kroniki, i przez prawie 30 lat ta kronika i jej historia i jej warstwa retoryczna są obiektami studiów, czyli również nad historią Polski, która została zawarta w tej kronice. To jest ten wielki sukces tej kroniki, czyli ta kronika z tym komentarzem w zasadzie dopiero z tym komentarzem doznaje, ja bym powiedział, wielkiego rozpowszechnienia, biorąc pod uwagę te XV-wieczne i potem XVI-wieczne realia. Mianowicie przechodzi do ośrodków mniejszych. Jest również studiowana w szkole kolegiackiej w Opatowie, właśnie tam, skąd miałby pochodzić, z pobliża którego to Opatowa miał pochodzić mistrz Wincenty. Jest w szkole kolegiackiej w Sandomierzu, w szkole parafialnej w Lublinie. Znamy my dzisiaj w tych naszych słabych polskich warunkach kulturowych, mamy ponad 20 egzemplarzy tej kroniki komentowanej, czyli jest wybuch. Mistrz Wincenty Kadłubek, że tak powiem, wychodzi z tą swoją historią, może nie pod strzechy, ale jednak dość szeroko do szkół. I jakby takim refleksem i jednocześnie takim znakiem zapotrzebowania na historię Polski i również takim sukcesem, powiedziałbym, komercyjnym, takim dalekosiężnym tego mistrza Wincentego jest tak zwany Poczet Królów Polskich, numerus regum, czyli jest to taki utwór, który tak jak Poczty Królów sukcesywnie przedstawia władców w krótkich takich biogramach, czy w krótkich omówieniach działań tych postaci i również z datowaniem tych postaci. I to jest robione, to się nazywa też arbor regum, czyli drzewo królów, czyli idą od tego pnia wyżej, 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 i graficznie to jest tak robione, że jest imię napisane, a potem są podpisy i następny, i
wykreśla się czasami taki arbor. Takie arbores, takie drzewa znane były we Francji dużo wcześniej, no gdzieś tam około roku na przełomie u schyłku XIII stulecia taki arbor regum francorum powstaje pod piórem historyka Wilhelma de Nangis, który właśnie rysuje taki arbor i rozrysowuje też dzięki tym gałęziom powiązania genealogiczne dynastów. Także widzimy, że w Polsce ta forma później przychodzi, ale w każdym wypadku taka forma świadczy już o dużej popularyzacji, o takim rozprzestrzenianiu szerokim wiadomości historycznych i właśnie w Polsce ten poczet został skombinowany, czy został zbudowany jako taki eksterpt z wiadomości, z komentarza Jana z Dąbrówki. Czyli on komentował kronikę, napisał komentarz, a jest już taki trzeci stopień zapośredniczenia. Z tego komentarza buduje się wizję historii Polski właśnie i powstaje ten poczet królów Polski. Z zachowaniem no, takiej brevitas, są najważniejsze wiadomości. Zostaje smok, zostają ci wszyscy bohaterowie starożytni, z którymi myśmy walczyli, wszystko zostaje po staremu, a już na to się wielu nie zgadza. Nie zgadzają się najwięksi intelektualiści. Mamy biografię Grzegorza Sonoka, biskupa lwowskiego, pióra Kalimacha, który wszystkie te nasze kadłubkowe czy wincentyńskie powiązania ze starożytnością uważa za bajki. Również w rękopisach, na przykład pod walką Lestka z Aleksandrem Macedońskim, pojawia się napis Sic pulchra fabula, tu piękna bajka. Czyli co powoduje właśnie środowisko związane z Kalimachem, Maciej Drzewicki, właśnie ten Grzegorz Sanoka, ale również sędziwo i Szczechła, już jakby patrzą na kronikę mistrza Wincentego inaczej i ten starożytny, ten jego wielki wysiłek umieszczenia na starożytności zaczyna być kwestionowany. No, jest ciekawe, że sędziwój Szczechła, gdy był w Paryżu, to gdzieś w 1444 roku podarował kodeks i tam wykładał zresztą na uniwersytecie, ale podarował taki kodeks, w którym jest żywot świętego Wojciecha, jeszcze traktat Tomasza Strzempińskiego, ale ważne jest, że on się nie chwali już tą starożytnością, ale tylko jest taki znak, że Polacy to kiedyś byli Wandalami, czyli jest taki pewny, bo ta wandalska proweniencja pochodzenia Polaków od Wandalów miała mocną tradycję i on tylko tak tutaj zaznaczał. Przede wszystkim upowszechnienie się na przełomie XIV i XV wieku kosmografii czy geografii Ptolemeusza, Klaudiusza Ptolemeusza skłania, no nie pozwala tutaj tej naszej ojczyźnie zadomowić się tak, jakby chciał tego kadłubek w tej starożytności, ale jednocześnie otwiera nową furtkę. Stajemy się Sarmatami, bo Sarmacja kończy się na Wiśle, Sarmacja europejska i w tym kierunku na przykład idzie Kalimach i te bodźce do reorganizacji tego dumnego, starożytnego miejsca Polaków idą jakby wzdłuż wiadomości, czy stosują się do wiadomości zawartych u Jordanesa w takim dziełku jego historii Gotów z połowy VI wieku naszej ery i tam właśnie już mamy Wenedów, Antów, no i mamy tę Sarmację europejską, czyli Polacy idą tutaj w innym kierunku, a mistrz Wincenty zaczyna być uważany za bajarza. Zamknę to takim zdaniem, że właśnie taki Austriak, Zeisberg, zresztą o dużych zasługach również dla kultury polskiej, on powiedział, że to są die plumpen Geschichten, że to są takie głupie bajki. Zresztą Grzegorz Sanoka mówił to samo, że to jest takie babskie gadanie.
to mistrza Wincentego. Jakby nie było, ja nie przeprowadzam apologii mistrza Wincentego. Dał nam kronikę zupełnie wyjątkową w średniowieczu, na tle średniowiecznego dziejopisarstwa. Kronikę niezwykle wyrafinowaną intelektualnie, bardzo bogatą w treści, moralistyczno-retoryczne partie są bardzo interesujące. Chciał zaopatrzyć nas jak najlepiej mógł i powiedziałbym, że w epoce, w której to dzieło powstawało, to jego wiarygodność jako historyka da się nieźle bronić. Jako tego, który, jeśli my byśmy chcieli tak powiedzieć pozytywistycznie, że wymyślał, to ja bym powiedział, że wymyślał, ale naukowo. Wydobywał nie fikcyjnie, tak jak leci, co mu się tam wydawało, ale naukowo, metodycznie i w oparciu o Platona. Dziękuję.